Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Tutaj mamy kotłownię z wirtualną pompą ciepła. Czemu wirtualną, to się dowiesz w dalszej części materiału. Ja tymczasem przybyłem tutaj na uruchomienie kotła. Po 4 miesiącach w końcu dotarł gaz i mogliśmy oddać już całkiem w ręce naszego klienta kotłownię. Kotłownia w sumie jest wspólnie stworzona ze mną, z instalatorem i z klientem, bo każdy tutaj swój wkład, że tak powiem, włożył. Klient sam wykonał instalację ogrzewania podłogowego i pomagał nam też tutaj izolować i pomagał installatorowi wykonywać w ogóle tą inwestycję. Także pozdrowienia dla Ciebie, Bartku. Współpraca to czysta przyjemność z takimi klientami. A my tymczasem przechodzimy do tego, co my tu mamy. Jak już stoję obok zbiornika, to może zaczniemy od tego. Także stawkę zaczyna nam zbiornik 300-litrowy Joula z nierdzewki. Taki też nasz klient tutaj sobie zażyczył. Jest to jednostka z 2 wężownicami dostosowana pod pompę ciepła. Dwie wężownice, jedną wężownicę mamy podpiętą już teraz, tutaj. Natomiast jest jeszcze miejsce pod wężownicę solarną, bo Bartek będzie planować też jeszcze solary, ale to na spokojnie. W standardzie do tego zbiornika przyszła jeszcze grzałka, zawór bezpieczeństwa. Bardzo fajna jednostka. Pomimo tak wielkich rozmiarów jest leciutka, bo przy stali nierdzewnej może być dużo cieńsza blacha. A co najważniejsze dla klienta, no nie trzeba się martwić, że coś przerdzewieje. Co dalej? Jak już lecimy od zbiornika, to zaczniemy od kolejnego, czyli mamy naczynie przeponowe, ale zamontowane w taki sposób, żeby to było naczynie z przepływem. Znaczy to jest specjalne naczynie z taką wkładką, która sprawia, że po prostu woda w nim nie stoi. Nakręcimy o tym osobny filmik, wtedy wszystko wytłumaczę co i jak. A my przejdziemy dalej, bo tutaj jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Myślę, że mógłbyś teraz chyba przejść tutaj. Więc tak, ze względu na to, że mamy 2 typy ogrzewania podłogowego, bo u góry są prefabrykowane płyty, nie pamiętam tego systemu, z którego klient tutaj korzystał, ale u góry to są płyty styropianowe z gotowymi rowkami i jakby tam jest taka konstrukcja na lekko, bo to jest dom szkieletowy. Natomiast na dole jest wylewka, co prawda anhydrytowa, ale jest to wylewka, więc jakby mamy w sumie dwa różne rodzaje ogrzewania podłogowego. A ze względu na to, że klient to wykonywał sam bez projektu, to jakby trudno nam nawet było szacować, jakie będą temperatury, więc chcieliśmy mieć to rozdzielone na 2 obiegi i to 2 obiegi z mieszaczem, żeby móc sobie wyregulować tak jak chcemy, bo nie wiemy co finalnie wyszło. Taki urok jak się robi bez projektu, natomiast rada na to była dosyć prosta, po prostu 2 obiegi mieszaczowe i w razie czego wszystko możemy sobie opanować. Więc tu nam idzie zasilanie i powrót na piętro, zasilanie, powrót na parter. Dodatkowo na każdy obieg są zawory serwisowe umożliwiające płukanie, odpowietrzanie. Tu jeszcze odpowietrzniki wylądowały, no bo to jest najwyższy punkt, bo później ta rurka idzie w dół. No i co? I 2 grupy mieszające, 2 grupy pompowe z mieszaczami. Afrizo, bardzo fajna konstrukcja, bo to wszystko ładnie się komponuje. Pompy akurat Grundfossa, ale też występują z Willo. Ja osobiście jakoś do Grundfossa mam większe zaufanie, ale Willo w sumie chyba od pewnego momentu się dosyć mocno poprawił, więc sami dajcie znać, które Wam się lepiej sprawdzają, bo myślę, że obydwie marki jak dla mnie są warte stosowania. No i tutaj mamy mały, wielki klocek, czyli zbiornik buforowy 160 litrów. Mimo że jest kocioł gazowy, to klient od samego początku życzył sobie, żebyśmy zrobili kotłownię, która będzie już przystosowana do pompy ciepła. I gdyby to był tylko kocioł gazowy, to w zasadzie mogłoby być nawet i sprzęgło, a może mały buforek, jeżeli klient planuje ogrzewanie podłogowe z regulacją strefową. Natomiast jeżeli jest i regulacja strefowa, i planowana pompa ciepła, to żeby nie wywalać później zbiornika buforowego i nie powiększać go, no to przynajmniej 100 litrów, jak nie więcej. My wzięliśmy akurat 160 od Afrizo, bo się to wszystko ładnie spina. Na pewno mniej niż 100 litrów bym nie dawał, jeżeli mamy ogrzewanie strefowe. Także jednostka całkiem spora. Ładnie też się prezentuje z tym wszystkim. A my możemy przejść kawałek dalej. Tu mamy podłączenia do bufora
kotła. Na zasilaniu separator powietrza. Instalacje podłogowe raczej są trudne w pozbyciu się powietrza, bo ono cały czas będzie sobie krążyć, dlatego fajnie jak jest separator powietrza. Wszystko jest już dostosowane do pompy ciepła, czyli jest to calowy rozmiar, mimo że do kotła w zupełności by wystarczyło 3/4, ale już nie chcieliśmy, no nie ma sensu później przekładać, robić większego. No i na dole separator magnetyczny razem z wkładem siatkowym. No i dodatkowo jest tu zrobione uzupełnianie wody, chociaż klient zarzeka się, że on nie będzie tutaj wlewać zwykłej, no ale mamy uzupełnienie wody na wężyku elastycznym, zawór grzybkowy odcinający, ale z zaworem antyskażeniowym, więc nic w razie czego nam się nie wróci, nawet jakby nie było wody wodociągowej. No i teraz będziemy mogli przejść do serca układu. I teraz tak, tu mały joke, że tu jest miejsce na wirtualną pompę ciepła. Specjalnie zrobiliśmy taki odstęp pomiędzy kotłem a buforem, że gdyby w przyszłości Bukier mówił, że może za 2-3 lata będzie chciał sobie tutaj dołożyć pompę ciepła. Nie wiem, czy to nastąpi, ale jeżeli takie życzenie, to też chcieliśmy je spełnić. To jest miejsce na pompę ciepła. Trzeba byłoby się tylko wypiąć z rurkami z bufora i z centralnego i podpiąć je pod pompę ciepła, natomiast rurki z kotła podpiąć pod pompę ciepła, bo są pompy specjalnie przystosowane do współpracy z kotłem. Wersje 150 AH, 250 AH i 200 SH, jak dobrze pamiętam. Są to wersje po prostu H oznacza hybrid, czyli po prostu z zewnętrznym jeszcze drugim źródłem ciepła. No i wtedy jakby kocioł się staje grzałką elektryczną, taką, którą by normalnie było w pompie ciepła, a to pompa ciepła jakby przejmuje wtedy stery nad całą resztą. Na razie jest tu puste miejsce, a tymczasem sercem układu jest Vitodens 200. Więc co, na ten moment Vitodens 200 w wersji 11 kW. Czemu 200? No bo 2 obiegi grzewcze z mieszaczem i niestety tego się nie dało przeskoczyć. Teoretycznie moglibyśmy dać jeden mieszający, jeden bezpośredni i w razie czego gdyby na tym drugim było za ciepło, to można by te grupy zamienić, ale no trochę dużo zabawy. A w sumie 11 kW jednostka Vitodens 200 nie jest aż tak dużo droższa od setki, więc finalnie poszedł Vitodens 200, ale dzięki temu przynajmniej będą wszystkie funkcje, które on posiada, wygrzewy Legionelli, pełny dostęp do parametrów serwisowych, więc może nie tak źle. Co ja bym jeszcze o tej jednostce chciał powiedzieć, to w sobie zrobimy sobie jeszcze osobny materiał o Vitodensie 200, bo chyba nie było, to wtedy poopowiadam Ci więcej. No a co nam tu jeszcze doszło? Doszło nam, a to Arek może się w sumie ustawić, chyba że już jest w miarę ustawione. Doszło nam na zasilaniu zimnej wody jeszcze filtr sznurkowy i filtr węglowy. Na razie jest pusty, ale docelowo tutaj będzie, bo dom jeszcze jest w trakcie budowy, więc nie ma sensu, żeby się wkład niszczył. Czemu ten taki mały, a czemu ten taki duży? Bo filtr sznurkowy w takim rozmiarze w zupełności wystarczy, nie będzie ograniczać przepływu. Natomiast przy filtrze węglowym chcemy, żeby nie za szybko przepływała woda przez złoże węglowe. Producenci podają, jaki jest na wielkość filtra maksymalny przepływ, no i na takim czymś to by ten filtr węglowy w ogóle nie działał, ale już na BB10, czyli 10-calowym wersji Big, jest to jak najbardziej ok przepływ i będzie on działać, a nie będzie tylko ozdobą. Myślę, że możemy jeszcze wrócić do zbiornika, bo tam jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Ja jeszcze zapomniałem Ci wspomnieć, że tutaj mamy zawór termostatyczny. Konieczna rzecz w przypadku instalacji z solarami, bo w zasadzie ten zbiornik możemy nagrzać do 80 stopni, jak jest ładna pogoda i jak sobie na to pozwolimy. No a 80 stopni na ręce to tak, no nie za fajnie, więc to ustrojstwo nam po prostu zabezpieczy nasze ręce, żeby nie było więcej niż tyle, ile sobie ustawimy. Od 35 do 60 stopni. Pewnie około 45 będzie już w zupełności wystarczało. Tutaj nam trochę tak naprawdę to mocno, znaczy nie trochę, to jest najbardziej skomplikowany układ cyrkulacji, jaki może być. O tym też zrobimy osobny materiał. Wy dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba kotłownia, co byście
zrobili inaczej, bo zawsze każdy chce po swojemu. A ja tymczasem życzę Ci udanego popołudnia, wieczoru, poranka, którego momentu to oglądasz i do zobaczenia. Cześć!